W 1920 roku na Kaszubach wybuchła mała wojna palikowa. Mieszkańcy rejonu zwanego Gochy, niezadowoleni z tego, jak wyznaczono polsko-niemiecką granicę po I wojnie światowej, postanowili wziąć los we własne ręce i dosłownie przesunąć granicę. Prowadzeni przez księdza Bernarda Gończa, ruszyli na komisję, która przyjechała tę granicę delimitować. Setki mieszkańców miejscowości Borowy Młyn przemaszerowało do miejsca, gdzie geodeci wbijali drewniane słupki i po prostu siłą wymusili ich przeniesienie. Co ciekawe, na straży tej granicy i w obronie tej granicy bardziej korzystnej dla Niemców stanęło wtedy wojsko polskie, ponieważ polski oficer powiedział, że takie są międzynarodowe ustalenia i on musi ich pilnować. Oddał nawet kilka strzałów w powietrze, ale mimo wszystko dziarscy Kaszubi nie ugięli się i doprowadzili w końcu do tego, że ta granica została przesunięta i tereny wokół między innymi miejscowości Borowy Młyn zostały przyłączone do Polski. Te wydarzenia no właśnie w ostatnich latach zostały ochrzczone mianem wojny palikowej. Myślę, że to jest z takich najmniej znanych, a jednocześnie najbardziej barwnych incydentów czy też wydarzeń związanych z wyznaczaniem granicy, pokazujący również, że Kaszubi chcieli należeć wówczas do Polski, choć oczywiście sytuacja na tych terenach była bardzo skomplikowana. To jak były tereny pograniczne, gdzie mieszali się Polacy, Niemcy, no a przede wszystkim sami Kaszubi i ta granica podzieliła Kaszuby na część polską i część niemiecką. W trakcie naszych podróży mieliśmy okazję spotkać, na przykład poznać panią Jadwigę Dorawę, która cały czas mieszka w domu wybudowanym jeszcze przez jej dziadka za czasów Wilusia, jak nazywa się Niemiec, tam często starsze osoby tak nazywają cesarza niemieckiego Wilhelma. Ona opowiadała bardzo barwne historie o tym, jak wyglądał przemyt, który szedł po prostu przez Kaszuby. Pędzono i świnie, i nawet krowy. Zresztą zdarzało się, że właśnie żywy inwentarz ubierano w buty po to, żeby nie zostawiały śladów. Przemycono oczywiście mocniejsze trunki, przemycono szereg różnych rzeczy, także ten przemyt był czymś w zasadzie powszechnym. Byli nawet przemytnicy, którzy byli tak dobrze poumawiani z pogranicznikami, że w ustalonym miejscu zostawiali flaszeczkę bimbru, którą strażnik sobie odbierał, przy okazji przymykając oko na przemytników. Ten rejon to był też jeden z biedniejszych rejonów Polski. Ziemie tam są bardzo nieurodzajne, tak naprawdę bardzo daleko do większych ośrodków miejskich. Taki trochę dziki zachód II Rzeczypospolitej, także nie ma co się dziwić, że tam kwitła kontrabanda. Zresztą podobnie jak to było na granicy wschodniej, o czym opowiadamy, co pokazujemy w części poświęconej granicy pod Mińskiem. Natomiast no, kres tej granicy oczywiście położył wybuch II wojny światowej. Tak naprawdę we wrześniu 1939 tam nie toczyły się żadne ciężkie walki. Niemcy bardzo szybko opanowali te tereny, natomiast no, wkrótce zaczęły się prześladowania wymierzone przede wszystkim w różnego rodzaju polskich działaczy. Ofiarą ich padł na przykład Augustyn Lew-Kiedrowski, wójt miejscowości Brzeźno, wcześniej jeden z przywódców wojny palikowej. Podobnie tragiczny los spotkał księdza Alfonsa Szulca. Więc te represje były wymierzone w ludność polską. Oczywiście kolejnym etapem była kwestia i próba wciągania Kaszubów na Volkslistę. Przede wszystkim do tej trzeciej kategorii zwanej Eingedeutsch. To były tak naprawdę dla tych mieszkańców bardzo ciężkie wybory, bo za odmowę wpisania na Volkslistę można było trafić do obozu koncentracyjnego. Z kolei osoby, które na tę Volkslistę często pod przymusem się wpisały, były następnie wysyłane na front i po prostu musiały walczyć w mundurach Wehrmachtu. Nic z tym dziwnego, że ci, którzy trafili na front zachodni, często uciekali z Wehrmachtu, przychodzili na stronę polską. Takie przypadki nie należały do odosobnionych, także Kaszubi znaleźli się tak naprawdę w potrzasku. Przymusowo zniemczani, wciągani
w tą niemiecką machinę wojenną. No a ci, którzy odmówili, zapłacili często najwyższą cenę. Oni albo ich bliscy. Z kolei prawdziwa hekatomba nastąpiła w momencie wejścia Sowietów, szczególnie na tych terenach leżących po niemieckiej stronie granicy. Często Sowieci tak naprawdę nie odróżniali Kaszubów od Niemców, traktowali ich wszystkich po prostu jako Niemców, ergo ludność, z którą można robić cokolwiek żywnie się podoba i ich ziemie traktowano jako trofejne, zdobyczne, które można dowoli rabować, ludność mordować, kobiety gwałcić. Takim, myślę, historią, która w soczewce skupia los Kaszubów, była historia rodziny Schroederów, którą powiedziała mi pani Anna. Jej teść Antoni Schroeder właśnie brał udział w wojnie palikowej. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany i ścięty na gilotynie we więzieniu na berlickim Moabicie. No a kiedy weszli Sowieci, to zabrali jego syna, po prostu wyciągnęli go z domu i pognali do obozu przejściowego NKWD na zamku w Bytowie. Kiedy go zabierali, jego matka, czyli żona tego ściętego Antoniego, wybiegła z zaświadczeniem, bo Niemcy wystawili zaświadczenie, że dokonali egzekucji. Próbowała pokazać tym rosyjskim soldatom, że przecież oni są polską rodziną, że ojciec tego chłopaka zginął za Polskę, co oni robią. No, prawdopodobnie ten żołnierz nawet nie potrafił czytać i po prostu zabrał tego chłopaka ze sobą i tak naprawdę ta armia sowiecka, idąc, po prostu czyściła wioski, zabierała mężczyzn. Najpierw oni trafili do zamku właśnie obozu przejściowego na zamku w Bytowie, potem dalej do Działdowa i wielu z nich trafiło na Syberię i bardzo wielu z tych ludzi nigdy do domów nie wróciło. Oni wszyscy byli wrzucani do jednego worka po prostu jako naziści, chociaż większość z nich tak naprawdę z nazistami nie miała nic wspólnego. Co więcej, w ogóle nie byli Niemcami, tylko byli po prostu Kaszubami. Mnie bardzo poruszyła historia taka opowiedziana przez pewnego starszego człowieka, który opowiedział mi historię o dzikiej jachcie. Dzika jachta, legenda kaszubska, demoniczne polowanie na duszę zbrodniarzy, która pędzi przez kaszubskie jeziora, lasy i karze tych, których ta sprawiedliwość ludzka nie ukarała. No i podobno dziką jachtę najłatwiej było spotkać po wojnie, bo wtedy najwięcej było tych zbrodni nierozliczonych. A żeby sytuację jeszcze bardziej skomplikować, to w 1947 roku, już po wojnie, na tereny Kaszub trafili Ukraińcy wysiedleni z dzisiaj południowo-wschodnich terenów Rzeczypospolitej w ramach akcji Wisła. Zresztą w Bytowie również jest piękna cerkiew Świętego Jerzego. Wcześniej był to kościół ewangelicki, w którym posługę pełnił Szymon Krofej, autor najstarszych drukowanych zabytków w języku kaszubskim, między innymi pierwszego katechizmu w języku kaszubskim. Także dla Kaszubów bardzo ważny kościół. No właśnie zamieniony później w cerkiew grekokatolicką. Dzisiaj znajduje się tam przepiękny ikonostas. Znajduje się również tabernakulum uratowane z jednej z cerkwi na Podkarpaciu. Więc Kaszuby trochę stały się taką wieżą Babel, gdzie po wojnie wymieszała się ludność autochtoniczna, oczywiście Kaszubi, niektórzy Niemcy, bardzo niewielu, bo większość została wypędzona. Dalej przybysze z głębi Polski, którzy przybyli tutaj w poszukiwaniu ziemi, zasiedlać te tereny, tak zwane ziemie odzyskane. Ich często tak trochę złośliwie przezywano bosymi Antkami, bo byli tak biedni, że nawet butów nie mieli. Wreszcie dotarli Polacy, wypędzeni z kolei przez Sowietów z wschodnich województw II Rzeczypospolitej, które weszły w skład Związku Sowieckiego. No i jako kropka nad i właśnie pojawili się Ukraińcy wysiedleni z akcji Wisła, którym było bardzo ciężko się zasymilować. Oni przez ludność miejscową byli często nazywani bandytami właśnie, banderowcami, chociaż oni w większości przypadków nic z UPA nie mieli wspólnego, no ale propaganda komunistyczna wtedy przedstawiała wszystkich Ukraińców po prostu jako bandytów. Także lata trwało to wrastanie i zrastanie się tych społeczności, ale które chyba przyniosło owoce. W ostatnich latach tam odbywała się w takiej miejscowości u Dorpy, odbywała się Watra Łemkowska. Dzisiaj odbywa się festiwal wyszywanki na rynku w Bytowie. A dla mnie najpiękniejszym przykładem tego, jak mogą łączyć się te kultury, był ślub Anny i Oresta. Ania jest rodowitą Kaszubką, z kolei Orest rodowitym Ukraińcem. Uroczystość odbywała się w cerkwi Świętego Jerzego, ale jak młodzi wyszli, to przeszli przez dziedziniec pomiędzy szpalerem. Po jednej stronie stały druhny panny młode, ubrane w tradycyjne stroje kaszubskie.
po drugiej stronie świadkowie Pana Młodego w strojach ukraińskich. Na weselu był przygotowany specjalny śpiewnik z pieśniami i ukraińskimi, i kaszubskimi. Także tych małżeństw i ta uroczystość była takim przykładem, jak te dwie bardzo mocne tożsamości mogą się przenikać, przeplatać i wspólnie tworzyć coś nowego. A więc Kaszuby, pomimo tej trudnej historii, tego jak zostały zniszczone przez najpierw niemiecką, potem sowiecką nawałnicę, no dzisiaj chyba tworzą coś nowego i ta wieża Babel pokazuje, jak mogą przenikać się różne kultury.